ten nawyk donoszenia na Polskę za granicę. W Polsce jest taka fatalna tradycja zdrady narodowej. No i to jest właśnie nawiązywanie do tego. To jest jakby w genach niektórych ludzi. No, tego najgorszego sortu Polaków. No i ten najgorszy sort właśnie w tej chwili jest niesłychanie aktywny, bo czuje się zagrożony. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, na początek Grażyna Grażyna, bardzo Ci dziękuję za wpłatę. Z całego serducha wielkie, ogromne dzięki. No i jednej osobie anonimowej, nie wiem kim jesteś, ale też Ci bardzo dziękuję. Chciałbym też podziękować wszystkim, naprawdę wszystkim tutaj komentującym, udzielającym się na tym kanale. Nawet trollom, których przybyło wyjątkowo sporo, ale i trollom podziękuję, bo dzięki ich komentarzom robicie mi zasięgi, także robicie dobrą robotę, działajcie dalej ku chwale tego kanału. Moi drodzy, dzisiaj pogadamy o Kapusiu. O Kapusiu, który pisze donosy. Pan ten ma pseudonim Godzilla. Kiedyś o nim już tam mówiłem, ale tym razem wymyślił coś nowego. Pisowski nominat w Trybunale Konstytucyjnym, no, żartobliwie nazywając to Trybunałem Konstytucyjnym, były Ziobrowy prokurator krajowy, rozsyła po świecie paszkwile na Polskę. Blisko 100 stron oskarżeń trafiło do różnych instytucji w USA. Święczkowski uderza w polski rząd, w Unię Europejską, przekonując, że Trybunał Konstytucyjny jest atakowany za opieranie się lewicowej rewolucji w Polsce, wyobraźcie sobie. No wiecie, to już nieważne, tego już nie było. No Święczkowski już zapomniał o tym, że to PiS w 2015 roku wprowadził do Trybunału tak zwanych sędziów dublerów, łamiąc zasady państwa prawa. Następnie rząd Szydło nie publikował wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Potem trafili tam partyjni nominaci, tacy jak Komuch-Piotrowicz czy Pawłowicz. Ludzie, którzy zamiast niezależności reprezentowali lojalność wobec swojej partii. Wybór Przyłęckiej na prezesa TK też nie był przeprowadzony zgodnie z prawem. No ale kto by się czepiał, prawda? Ja się na tym długo zastanawiałem. Uznałem jednak, że jako prezes Trybunału Konstytucyjnego mam prawny obowiązek złożenia zawiadomienia o przestępstwie z uwagi na istnienie wiarygodnych informacji i uzasadnionego podejrzenia, że do takich zdarzeń mogło dojść. To nie jest tak, że nie zastanawiałem się nad tym. Zdawałem sobie sprawę, że mogą się znaleźć takie osoby, które będą próbować ośmieszać to zawiadomienie o przestępstwie. Natomiast uważam, że funkcjonariusz publiczny, dla którego dobro Rzeczpospolitej jest najważniejszym dobrem, nie powinien chować głowy w piasek i udawać, że pewne rzeczy się nie dzieją, tylko zrealizować swój ustawowy, konstytucyjny obowiązek i poinformować o tym odpowiednie organy, a te organy już powinny w dalszym ciągu podejmować czynności, żeby wyjaśnić, czy to podejrzenie jest słuszne, czy niesłuszne, czy te podejrzenia są wiarygodne, czy nie są wiarygodne. Każdy ma swoją rolę w państwie, każdy powinien swoją rolę realizować. Moi drodzy, a stało się to 9 czerwca bieżącego roku. Ten cały, nazwijmy to żartobliwie, dokument nosi tytuł, uwaga, proces przywracania praworządności w Polsce. Ma poczucie humoru facet. Trafił m.in. do prezesa Sądu Najwyższego USA Johna Robertsa oraz prokurator generalnej Stanów Zjednoczonych Pam Bondi. Święczkowski miał skrytykować polski rząd i Unię Europejską za działania wymierzone w jego zdaniem w Trybunał Konstytucyjny. Prawdziwy spisek, zamach stanu.
Polski Trybunał Konstytucyjny zmaga się z bezprecedensowymi atakami ze strony polityków większości parlamentarnej oraz rządu, napisał Święczkowski. W raporcie miał być również opisany m.in. brak publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. No oczywiście nie tych przez Szydło. Wyzerowanie pensji sędziów oraz nieobsadzenie wolnych miejsc w Trybunale. Jak napisał tam dalej, podważanie niezależności sądownictwa i bezprecedensowe ataki na instytucje powołane do ochrony praw i wolności obywateli nie mogą zostać niezauważone, stwierdził Godzilla. Dodał jednocześnie, że Trybunał Konstytucyjny jest jednym z ostatnich bastionów suwerennej Polski, co czyni go celem ataków zarówno ze strony rządu, jak i organizacji międzynarodowych. No, także jak nie wiedzieliście, to już wiecie. Trybunał Święczkowskiego to ostatni bastion niezależności, wyobraźcie sobie. Możemy tam też wyczytać, że po 13 grudnia politycy rządzącej większości wielokrotnie wygłaszali rozmaite oświadczenia mające na celu znieważenie i oczernianie Trybunału Konstytucyjnego oraz jego sędziów. Między innymi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli nazywani dublerami, przebierańcami w sędziowskich togach. Choćby, nie wiem, może wy wiecie, powiedzcie, jak ten takie numery wywija, jak nasz kraj, jak Polska, Polacy mają być poważnie traktowani na arenie międzynarodowej. Powiem wam tak, to nie tylko kompromitacja urzędu, ale to jest otwarta dywersja wobec Polski na arenie międzynarodowej. Tak, zachowuje się tylko ktoś, kto broni własnego stołka, a nie praworządności. A Święczkowski za swój ten raport wysłany do USA powinien być postawiony przed Trybunałem Stanu. W szanujących się państwach czegoś takiego no, nie miałoby prawa bytu. No bo jakiś cyngiel Ziobry informuje uprzejmie, donosi uprzejmie, że Polska, nie wiem, jest jakimś terrorystycznym krajem, gdzie Święczkowski własną piersią w ostatnim bastionie broni niepodległości. Tylko nie wiem, może Święczkowskiemu niech ktoś powie, bo być może nie wie, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, nie jest zaś jednym ze Stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych Ameryki. I to, co Święczkowski odwalił, to podlega pod zdradę stanu. Zdrada dyplomatyczna to jest przestępstwo, które polega na działaniu na szkodę Rzeczypospolitej przez osobę upoważnioną do występowania w jej imieniu w relacjach z obcym państwem lub organizacją zagraniczną. I tutaj karą jest pozbawienie wolności nawet do 10 lat. Nie ukrywam, że niedawno jechałem tramwajem w Warszawie i jechały tam, powiedzmy sobie, jakieś wyrostki, które zaczęły się niepochlebnie wyrażać o, powiedzmy sobie, świętej pamięci panie prezydencie, o obecnej tutaj telewizji i tak dalej, czy słuchaczach i widzach telewizji Trwam. Po prostu zareagowałem i ich wyrzuciłem z tego tramwaju. Powiem wam tak, kiedyś tacy jak on latali do carycy Katarzyny. Taka współczesna Targowica, ten pseudoprezes doniósł na własny kraj do USA.
Tydzień po wyborach prezydenckich w Polsce ten tak zwany prezes Godzilla wysłał prawie 100-stronicowy donos na własny kraj do prezesa amerykańskiego Sądu Najwyższego i prokurator generalnej Stanów Zjednoczonych. W tym donosie Święczkowski kłamał, opluwał własny kraj, uderzając w nim w polski rząd i Unię Europejską, przekonując, że między innymi, tak mówiłem, Trybunał Konstytucyjny, ta jedyna ostoja praworządności, jest atakowany za opieranie się tej lewicowej rewolucji w Polsce. Święczkowski, moi drodzy, to jest taki koń trojański, tylko że bez konia, ale za to z donosem. I to, moi drodzy, nie jest żadna satyra, to jest życie w Polsce. Święczkowski wygląda, jakby jego dusza mieszkała w teczce z napisem tajne specjalnego znaczenia, a jego intelekt chyba wyjechał na urlop w 2006 roku. No ale mimo to zostaje prezesem Trybunału Konstytucyjnego, tak, tego konstytucyjnego. Ma twarz z zawziętością takiego rubasznego kata i rozum średnio rozgarniętego doradcy z epoki bez Wi-Fi. Właśnie wysłał do Stanów Zjednoczonych swoją wersję rządów prawa. A mówię tutaj wersję, bo to obraża każdego w miarę inteligentnego człowieka. Ten 100-stronicowy donos, oczywiście nie na rząd PiS, oczywiście, no broń Boże, gdzie tam ten aktualny, demokratycznie wybrany, no to musi, powiem wam, boleć Godzillę niczym ropień pod pachą. Donos trafił, tak jak mówiłem, do amerykańskiego Sądu Najwyższego, no bo jak się skończyła kadencja PiS, no to przecież nie wypada wrócić do domu i hodować, nie wiem, jakieś tam storczyki na przykład. Także, moi drodzy, Święczkowski woli swoją wersję, nazwijmy to Westerplatte. Tam jego ostatni Mohikanin pisowskiego państwa prawa wysyła sygnał ratunkowy do republikańskich elit USA. Chce, żeby przyszli bronić go przed Adamem Bodnarem i tym strasznym Żurkiem. W skrócie, pomocy biją lewaki. I pisze to facet, który sam przez lata trzymał, że tak powiem, pałkę. W tej opowieści Unia Europejska to siedlisko złowrogiej rewolucji. NGO-sy to lewackie macki, no a Bodnar? Ludzie, kochani, Bodnar to wcielony diabeł w okularach. No ale to taki diabeł z tego Bodnara, którego się boisz tylko wtedy, kiedy masz coś na sumieniu, a Święczkowski ma więcej niż sumienie. Ma wspomnienia z prokuratury krajowej na przykład. Tam zarządzał nienawiścią do niezależnych sędziów z gracją spawacza operującego skalpelem. No a Tusk? Wyobraźcie sobie, o Tusku nie wspomniał ani słowem. Może uznał, że jego raport nie pomieści tej całej nienawiści. Zresztą, co Tusk miałby robić tutaj w tym raporcie? Na pewno nie pisać listów do elit, że tak powiem, amerykańskiego rządu. No, powiem wam,
według Święczkowskiego właśnie teraz ma porzucić tropienie rosyjskich oligarchów, mówię o Tusku pewnie, i zająć się tym, że jest słowa mi, powiem wam, brakło. Może inaczej. Zostawmy ruskich oligarchów. No, wydaje mi się, że Godzilla taki rozżalony jest, bo rząd Tuska odciął pieniążki od Trybunału Konstytucyjnego, więc wymyślił kolejny zamach. No tamten, jak pamiętacie, ten stary zamach stanu jakoś dziwnie ucichł, chociaż no, z taką pompą zapowiadał dochodzenia, śledztwa, aresztowania, zamykanie, egzekucje. No, cuda nie widy. Pewnie o tym doskonale pamiętacie. Mówimy tutaj, Szanowni Państwo, o przestępstwie zamachu stanu. Jednocześnie z uwagi na wagę zawiadomienia osób podejrzewanych, w tym w szczególności prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara, wniosłem o wszczęcie i przeprowadzenie śledztwa w sprawie przez legalnie powołanego zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego w ramach obowiązkowego referatu oraz prowadzenie tego postępowania przez niego w ramach śledztwa własnego osobiście. No tak czy inaczej, moi drodzy, Święczkowski zachowuje się tak, jakby, nie wiem, pisał listy z obleżonego bunkra. Tylko zapomniał, że wcześniej sam rzucał granatami w fundamenty demokracji. Przez 8 lat był takim prawniczym egzekutorem Ziobry. Teraz, jak przystało na prawdziwego pisowca, gra ofiarę, męczennika, bo odłączono mu respirator z budżetu państwa. Domaga się pieniędzy, szacunku, legitymizacji od USA. Jakby to była, nie wiem, jego matka chrzestna, a nie obce państwo z własnymi idiotami do ogarnięcia. No i jeszcze to. Raport twierdzi, że Trybunał Konstytucyjny broni Polski przed lewicową rewolucją. To mnie rozbawiło. No, panie Godzilla, po tej rewolucji nikt nie zabierze panu szynki z kanapki, z całą pewnością. Nikt nie nakaże mówić osoba menstruacyjna zamiast kobieta. Chcą tylko, żebyś, panie szanowny, przestał być smutnym żartem z konstytucji. No ale Święczkowski to człowiek misja, a jego misja to zatruć studnie, a potem zadzwonić do sanepidu i zgłosić, że śmierdzi. Święczkowski to taki książkowy przykład uzurpatora w todze. Myli rolę sędziego z rolą apostoła świętej partii. Chce uznania za coś, co sam zniszczył. Jak złodziej, który po obrabowaniu mieszkania składa reklamację, że nie było tam na przykład plazmy. Tymczasem chyba ich można nazwać bohaterowie jak Bodnar, Żurek czy Tusk. Robią porządki spokojnie, metodycznie, z cierpliwością. Ludzi, którzy już nieraz odgruzywali Polskę po tym pisowskim walcu. I im tak naprawdę należy się szacunek. To jest też ten nawyk donoszenia na Polskę za granicę. W Polsce jest taka fatalna tradycja zdrady narodowej.
To za pana rządów w Polsce masowo z mediów publicznych zwalniano dziennikarzy. Tylko dlatego, że byli krytyczni wobec rządu. W dniu 22 kwietnia przeprowadził on rozmowę tajnie nagraną przez swojego rozmówcę Edmunda Klicha, który był polskim akredytowanym. Zatem odrzuca możliwość realizacji podstawowych praw konstytucyjnych. Zatem taka decyzja w ocenie milionów Polaków została potraktowana jako jawna dyskryminacja. Zostałam do tego zobowiązana, aby tu na forum Parlamentu Europejskiego taką wolę Polaków wyartykułować. Kwestii wyborów i tego, co będzie w Parlamencie Europejskim, to cóż, będzie niedługo, za 1,5 tygodnia, public hearing, czyli publiczne wysłuchanie w tej właśnie sprawie. Już powoli zmierzam do końca. Powiem tak, podsumuję tak. No i mamy raport. Książeczkę do kolorowania dla amerykańskich fanatyków prawa naturalnego. Napisał ją smutny aktor, który nigdy nie zagrał głównej roli. Zawsze był tylko funkcjonariuszem Ziobry, partii Krzyku. I tutaj można się śmiać, można płakać, ale najbardziej wypada powiedzieć: Bogdan, idź już i nie dzwoń do Trumpa. On ma teraz inne problemy, na przykład sądowe. No i ty też możesz je mieć. Także podsumowując, prezes tak zwanego Trybunału Święczkowskiego, kiedyś za dobrych czasów Trybunału Konstytucyjnego, napisał i złożył do polityków i sędziów w USA donos na Polskę, polski rząd i Unię Europejską. Ale za donoszenie na swój własny kraj do amerykańskich polityków, sędziów, lobbystów powinna być tylko jedna odpowiedź: Trybunał Stanu. Szanowny panie Godzillo, Polska to część Unii Europejskiej, a nie protektoratem i pionkiem w amerykańskiej rozgrywce. Wysyłanie raportów do ludzi Trumpa to nie jest obrona praworządności, to otwarta gra przeciwko polskiej racji stanu. Tak postępuje się, gdy własny interes polityczny stawia się ponad interesem Rzeczypospolitej. I tutaj chyba każdy rozsądny Polak stanowczo sprzeciwi się takim politycznym donosom za granicę, do zagranicznych mocarstw. I nie mówię tutaj o rozstrzyganiu w Unii Europejskiej, bo jesteśmy tą częścią, ale nie jesteśmy częścią Stanów Zjednoczonych, żeby do obcego mocarstwa pisać i skamleć o jakąś pomoc, żeby tylko zachować stołek czy bezkarność. Takie rozwiązania już przerabialiśmy, pamiętamy to i dzięki właśnie takim ludziom jak Święczkowski Polska na ponad 100 lat zniknęła z map świata, bo tacy jak on latali do carycy Katarzyny. Święczkowski, tak wspominałem, najpierw rozkręcił szopkę pod tytułem Zamach stanu, a potem obrzydliwie doniósł 100-stronicowym raportem na Polskę do Stanów Zjednoczonych. No to już jest, delikatnie rzecz ujmując, jeśli nie powiedzieć targowica, to po prostu zwykła patologia. No ale Święczkowski odkrył w sobie talent literata i wysłał do Ameryki prawie 100 stron płaczu i żalu. I powiem wam, że próbowałem to jakoś ogarnąć, ale weźcie sobie to, moi drodzy, wyobraźcie. Facet, który z Ziobrą rozmontował państwo prawa kawałek po kawałku, teraz kreuje się na obrońcę praworządności, męczennika lewackiej rewolucji. To tak jak, nie wiem, podpalacz wysyłałby listy do straży pożarnej, że ktoś mu wiadro benzyny zabrał. I powiem wam, się tak zastanawiałem, czy to jest wyrachowanie, czy to jest po prostu już
zwykła desperacja. No, coś na zasadzie pomóżcie nam, bo w Polsce źli ludzie każą nam pracować według prawa, a nie według Nowogrodzkiej. Tak naprawdę świat to przeczyta i machnie ręką. Ale tutaj u nas w kraju pisowska propaganda ma już oczywiście paliwo. Patrzcie, bronią nas w Ameryce będzie. Tyle, że w rzeczywistości Święczkowski robi z Trybunału Konstytucyjnego nie sąd, tylko biuro skarg i zażaleń PiS-u. I do tego wszystkiego śmiesza nasz kraj i swój urząd. Moi drodzy, i tym zakończę ten temat. Jak wiecie, jutro lekcja religii, Słowo Boże Ojca Zbigniewa. I powiem wam, zastanawiałem się, czy ciągnąć te piątkowe lekcje religii, ale poddałem to głosowaniu niezależnej, obiektywnej komisji, która przegłosowała za tym, żeby te piątkowe religie dalej ciągnąć. Zresztą zobaczcie sami, tak żeby nie było, zostało wszystko nagrane. Głosowanie odbyło się przed kamerami. 12 przeciw kontynuacji prac, a 11 za, czyli krótko mówiąc, większość jest za kontynuacją. No tak. Także jak widzicie, nie ma wątpliwości, większością głosów religia została przegłosowana. Także w piątki lekcje religii, na którą was już dzisiaj zapraszam. I co, będę się powoli żegnał. Oczywiście w niedzielę o 18, tak jak zawsze, zapraszam was serdecznie na live'a. Znowu będziemy rozmawiać o wszystkim i o niczym. A dzisiaj już wam bardzo dziękuję. Piszcie, komentujcie, oceniajcie. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za tak duży udział w tym ostatnim materiale Dwie Płcie. No, jestem przemiło zaskoczony. Wszystkim darczyńcom jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkim moim stałym widzom również z całego serducha dziękuję. No, jakże także nowym, którzy przybyli. Mam nadzieję, że zostaniecie. Także tyle. Widzimy się jutro na lekcji religii. Trzymajcie się. Cześć.